Dzisiaj wymiana płynów eksploatacyjnych. Ja w swoim Goldwingu używam oleju Motula 7100 10W40 syntetyka. Wymianę przewiduję co 10 tysięcy albo raz na sezon, no ale zrobienie 10 tysięcy w sezonie nie jest większym problemem. Do tylnego mostu używam również Motula Garboxa. Tutaj on ma oznaczenie SE80W90. W moście wymieniam co drugą wymianę oleju. To samo jeżeli się tyczy filtra powietrza. Jeżeli chodzi o filtr powietrza, tutaj używam zamiennika Hiflo. Mamy tutaj numer. I również stosuję to co drugą wymianę oleju, czyli wychodzi co 20 tysięcy. Jeżeli chodzi o filtr oleju, no tu jednak używam filtra oryginalnego. No czytałem, słyszałem, że były przypadki, że silnik potrafił się na zamienniku gdzieś zatrzeć, ale no ja tego nie doświadczyłem. To jest opinia nie moja, więc tam odżałuję te 50 zł na rok i zastosuję filtr oryginalny. Więc pomalutku przejdziemy do tejże wymiany. Zaczynamy wymianę oleju. Wcześniej sobie oczywiście podgrzaliśmy ten olej, odpalając samochód. Tutaj mamy już olej przygotowany. Najpierw trzeba odkręcić tutaj ten wlew sprawdzający, żeby nam lepiej olej spływał poziom oleju, i następnie przechodzimy do odkręcenia filtra oraz korka spustowego. Korek spustowy oraz filtr oleju znajduje się tutaj w tej części. Musimy go odkręcić, wymienić filtr i zalać nowym olejem. Odkręcania filtrów pożyczyłem sobie ode mnie z warsztatu tutaj taki zestaw, gdzie bardzo fajnie nam się teraz tutaj założy to na filtr oraz później odkręci i przykręci, używając oczywiście klucza dynamometrycznego. Chociaż jeżeli chodzi o filtr, nie ma takiej potrzeby, natomiast jeżeli chodzi o korek, no to proponowałbym jednak dokręcić to odpowiednią siłą albo z wyczuciem, bo później może się to skończyć zestawem naprawczym, ewentualnie założeniem helikola. Zaczynamy. Chciałem tutaj zrobić to profesjonalnie, używając klucza dynamometrycznego. No jednak tutaj nie ma podejścia, jeżeli chodzi o korek spustowy, dlatego trzeba będzie to dokręcić z wyczuciem. No i zaczynamy proces wymiany oleju. Ważne, żeby nam uszczelka tu się nie zgubiła. Poszło. Tak wygląda olej po 10 tysiącach przebiegu. Przystępujemy do demontażu filtra oleju. Wkładamy sobie tutaj kapturek. Cyk. Zalenie jest wykręcone. Tu mam się jeszcze wleje resztka.
Proszę. Mamy. Coś nam się to zassało. Przy montażu nowego filtra istotne jest, żeby delikatnie posmarować uszczelkę olejem. Wtedy nie będzie problemu z późniejszym odkręceniem. Co prawda powinno się to dokręcać odpowiednim momentem, ale tu niestety nie ma jak podejść kluczem dynamometrycznym i trzeba to zrobić na wyczucie. Ja to robię tak, że po prostu jeżeli czuję delikatny opór, uważam, że filtr jest dokręcony właściwie. O, wszystko z wyczuciem. No i oczywiście montujemy korek spustowy. No też tu nie ma jak. Też tu nie ma jak podejść za bardzo kluczem dynamometrycznym, więc delikatnie z wyczuciem dokręcimy go. Dokręcimy go. Naprawdę trzeba to robić z wyczuciem, bo łatwo jest przerwać gwint. Uważam, że jest dobrze. I zostaje nam teraz tylko wlanie świeżego oleju. Przystępujemy do wlewania świeżego oleju. Mamy tutaj taki specjalny filterek, znaczy lejek, którego sobie użyjemy. Odbezpieczamy i dajemy nową krew. Według zaleceń producenta z filtrem wchodzi 3,7 litra, czyli czwórka wystarczająca jest jak najbardziej. Daje się też mamy połowę. Ja zawsze leję delikatnie ponad stan. Wtedy zasie filtr i mamy idealnie. Czyli część łatwiejszą mamy już za sobą, samą wymianę oleju. Teraz przejdziemy do wymiany filtra powietrza i tutaj się już nam robią małe schody. Dlatego musimy najpierw tak, demontujemy tutaj tą klapkę. Mamy tutaj dwa zaczaski, które trzeba najpierw zdemontować. Ja już to zrobiłem wcześniej z racji tego, żeby nie tracić czasu. To są te takie wsuwane. Cyk, cyk, demontujemy je. W tym momencie wysuwa nam się tutaj ta klapka, taki bajer. Cyk. I z drugiej strony to samo, cyk. Mamy tutaj 4 śrubki, które musimy również zdemontować. I schodzi nam ten element, który tutaj maskuje nam
wlew oleju. Następnie musimy zdemontować całą tą boczną maskownicę. Ja już sobie też tutaj pozwoliłem to odkręcić wcześniej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Odkręcamy tutaj poszczególne śruby, demontujemy panel, demontujemy kieszeń oraz tutaj ten element, który nam otwiera wloty ciepłego powietrza. Tutaj mamy również śrubkę, którą trzeba odkręcić i w tym momencie schodzi nam ta cała część. Później musimy przejść do demontażu osłon tutaj licznika, zdemontować tutaj przy stacyjce, zdemontować poduszkę, ale to pokażę w dalszej części filmu. Powiem wam, że dojście do tego filtra to jest... Teraz ta woda to wyszła.
powietrza. No powiem wam, że naprawdę dojście do niego to jest dramat. Wykręcimy go, zobaczymy co tam słychać. No i mamy odkręcone. Jest i on. Filtr powietrza. Tyle roboty, żeby wyjąć takie gówno.